Siema, witam w lesie. Chciałem opowiedzieć parę słów o moim motocyklu, crossie, którym jest X-Motos w wersji XB39. Dokładnie jest to 250R. Wychodziła też wersja 300RR, która już była chłodzona cieczą, ale różnica w cenie jest znacząca. Ten konkretny model kosztuje na dzień dzisiejszy około 10 000 złotych, nowy z salonu. Zrobiłem nią około 15. Już widać ślady walki na tym motocyklu. Troszkę się podłamał. Tu również. Ciekawostka jest taka, że okleina Plug and Play podchodzi od KTM-a EXC, bodajże z 2013-2014 roku. Ta okleina jest całkiem spoko. Wygląda to fajnie. Plastiki pod spodem są czarne. Z rzeczy, które wymieniłem, to zębatka. Bardzo polecana, że tak powiem, modyfikacja na różnych grupach, forach dyskusyjnych odnośnie tych chińskich motorków. Dokładnie zębatka, jaka w tej chwili siedzi, jest to aluminiowa zębatka KTM-a. Ogólnie zębatki z KTM-a podchodzą Plug and Play. Oryginalnie jest to 13 zębów z przodu, a z tyłu jest to 43. Ja wymieniłem to na zębatkę 50 zębów i łańcuch to w tej chwili jest bodajże 114 ogniw. Powiem szczerze, że motocykl stracił na prędkości siłą rzeczy. Jest to dodanie czegoś, a zabranie czegoś innego, więc prędkość maksymalna oscyluje wokół prędkości jakiegoś skutera. Ale wcale to nie przeszkadza. W zależności do czego jest ten motocykl wykorzystywany. Jeżeli on jest wykorzystywany w lesie, tak jak ja właśnie z niego korzystam, no to myślę, że należyta modyfikacja. Drugą modyfikacją, jaką przeprowadziłem, jest to dysza gaźnika. Tutaj mamy gaźnik PZ30 marki Mikuni i dysza gaźnika, jak się nie mylę, mogę się mylić, to jest 100 fabrycznie. Ja tutaj mam zamontowaną dyszę 120. Moim zdaniem, przynajmniej w moim odczuciu, ten motocykl lepiej idzie z dołu. Jest też dostępna modyfikacja, którą można zakupić nawet na AliExpress. To gaźnik PZ30, czyli dokładnie ten, który tutaj jest, z pompką przyspieszającą. Wtedy od linki roll gazu wychodzą nam jakby dwie linki do gaźnika. Jedna jest odpowiedzialna za dotrysk paliwa do gaźnika. Na obecną chwilę siedzą jeszcze oryginalne opony w całkiem dobrym stanie. Jeżeli się zetrą, planuję tubeless, czyli system bezdętkowy do opon. Silnik Zongshen 169 FMM jest to oznaczenie. Siedział on również w niższym modelu, powiedzmy X-Motosa, XB88 i tak naprawdę w większości tych chińskich motorków siedzi właśnie ten silnik. Całkiem dobry, z elektronicznym starterem, więc powiedzmy, że jest to jakaś tam wygoda. Jest on chłodzony powietrzem, więc tutaj w jednym miejscu raczej nie powinniśmy stać i kopać go w jakimś bagnie, bo się nam chyba zagotuje, ale myślę, że na obecną chwilę daje radę. Oczywiście co fora mówią? Fora mówią, że jest w stanie zrobić 400 motogodzin bez remontu. To dosyć dużo w porównaniu do jakiegoś markowego motocykla. Remont tego do konkretnego silnika jest relatywnie tani, ponieważ na AliExpress można kupić części takie jak tłoki, cylinder, uszczelki, w zasadzie cały pakiet. Wada tego motocykla, bardzo dużą wadą są koła. Niektórzy mówią, że są wykonane z plasteliny. Powiem szczerze, że wczoraj na przykład ułamała mi się szprycha z tyłu, także nie mam jednej szprychy. Bardzo się luzowały te szprychy, trzeba było je dokręcać. Z tego co mi wiadomo, koła z Hondy, m.in. CRF-a, podchodzą do tego motocykla. Jest to dość duży wydatek, ale jeżeli ktoś planuje, powiedzmy, skakać na tym motocyklu i nie chce połamać tych kół do zera, no to myślę, że zalecałbym. Jest to full cross, rozmiar to full cross, więc do nauki jako pierwszy motocykl szczerze polecam. Jeździłem też na markowym motocyklu KTM XC200. Wiadomo, że mocą to odstaje niesamowicie jakby od tego motocykla, ale ten też daje radę. Charakterystyka czterosuwa jest taka, że idzie on z dołu. Ciężko jakby go zdławić, zdusić. Wiadomo, pionowych podjazdów może na nim nie zrobimy, ale naprawdę daje sobie radę. Co ciekawe, tutaj mamy lagi produkcji tajwańskiej.
Może to będzie widać? Nie widać, ale KKE mają pełną regulację twardości. Tutaj jeszcze dodatkowo, zamontowałem odpowietrzniki, żeby przedłużyć ich żywotność i warto w nich wymienić olej. Jeszcze dodatkowo jakieś takie paski do wyciągania zamontowałem. Fajna rzecz. Jeżeli się zakopiemy, no to zawsze ktoś może nas, powiedzmy, pociągnąć za ten pasek. Tak samo wygodne to jest z tyłu, bo jak zakopiemy się dość głęboko, po prostu możemy tył na bok wyciągnąć. Nie ciągniemy za błotnik, nie łamiemy go jednocześnie. Są też usterki, mianowicie, tak jak wspominałem wcześniej, szprycha z tyłu walnęła, koło przednie też jest pogięte miejscami. Ta naklejka, powiedzmy, że mniej więcej jest równo naklejona i widać takie odgięcia. Felgi się gną, niestety. Druga rzecz, która się zepsuła, no to słabo wykonany kopnik, któremu ułamał się ogranicznik, więc w tej chwili, jeżeli chciałbym go awaryjnie na kopniak odpalić, wadzi ono stopkę. Także już raczej nic z tego kopnika, więc korzystam z elektronicznego startera. Niektórzy nawet odkręcają tak naprawdę tą kopkę, bo nie jest ona potrzebna. Niemniej jednak zdarzyła mi się sytuacja, nie wiem dlaczego, jeszcze do tego nie doszedłem. X-Motos pochłonął już 2 akumulatory. Co ciekawe, rozładował je do zera, bez możliwości jakby naładowania. Nie wiem, czym to jest spowodowane, aż tak się na elektryce nie znam. Co jest według mnie prawdopodobne, no to poprzedni właściciel zamontował wyświetlacz biegów, który nie działa, ale gdzieś tam jest wpięty w instalację, gdzieś tam jest jakaś izolacja. No jest to zrobione średnio. Kierownica jest dosyć nisko. Jeżdżąc na tym KTM-ie, jakby pozycja z wyższą kierownicą bardziej mi się spodobała. Z tego też powodu zamówiłem właśnie rizery kierownicy. Kierownica ma średnicę 28,6, taka dość popularna. Można kupić oczywiście fatbar jakiejś marki, powiedzmy Rentala właśnie. Taniej jest zamówić same rizery, koszt około 60 zł na Allegro. Tak wygląda maszyna. Odpalę go w tej chwili. Mniej więcej możemy posłuchać, jak on chodzi. Światło też fajna rzecz. Wracając późno do domu, mamy światło. Nie jest jakoś specjalnie rozgrzany, dojechałem tylko tutaj. Fajnie to pali, naprawdę elektroniczny starter się przydaje w terenie. Ciężko tym iść na koło, przynajmniej powiedzmy z moją masą. Na pewno są tacy, którzy dali radę, ale jest to troszkę męka, nie jest to motocykl aż tak zrywny. Pokażę Wam jakieś podjazdy i w zasadzie to tyle, dzięki. Nagrywam co ciekawe telefonem tak naprawdę, na szerokim obiektywie, nie jest to GoPro, ale całkiem daje radę. Mam po prostu mocowanie na klatkę piersiową takiego aparatu i co? Jedziemy. Pięknie chodzi. Jakby ważną kwestią jest to, że kamera czy action cam typu GoPro, czy też telefon na szerokim obiektywie, chodzi o kwestię obiektywu, nigdy nie będzie oddawało tak naprawdę stromizny terenu. Powiem szczerze, że nie wiem, czy to widać, jak ja zjeżdżam, ale tu jest kąt z 40 stopni. Jedziemy. Ten silnik może nie ma jakoś specjalnie dużo mocy, ale daje radę, naprawdę daje radę. Parę modyfikacji, między innymi te zębatki, i naprawdę możemy się cieszyć jazdą. Wow, no tu jest stromo.
na ten motocykl, bo ma 18 koni, także to nie jest jakiś wariant. Stromo. Teren jest fajny, serio fajny. Zresztą to widać, jakie tutaj są górki. Maszynka sprawuje się cudnie. Są mankamenty, ale daje radę. Tak, no to tutaj się udało wyjechać. Nie widać tego na wideo. Dobra, jeszcze tam i do domu.